Opuściliśmy hostel i rozpoczynamy naszą podróż powrotną na Sri Lankę. Czeka nas cały dzień w podróży, przesiadka w Kuala Lumpur. I jutro też. I jutro kolejny cały dzień podróży z kolei do innego miejsca na Sri Lance. A po Sri Lance nie jest tak łatwo się przemieszczać, więc powodzenia dla nas. No to wjeżdżamy na lotnisko w Singapurze i zobaczmy, co tutaj będzie. Okej. Najwyższy na świecie wewnętrzny sztuczny wodospad. Ma ponad 40 metrów wysokości. W kraju, który nie ma swojej własnej wody. Tak, wszystko jest importowane z Malezji. Albo uzdatniane, wykorzystują też świetnie deszczówkę i oczyszczają ścieki do poziomu idealnie czystego. Więc kraj, który nie posiada wody, jest najlepszy na świecie w uzdatnianiu wody. A ten wodospad to chyba taka popisówka. Powiem Ci, że bardziej mi się podoba Poznań Ławica. Co tu się w ogóle dzieje? Chcesz tam zjechać, co? Ja też. Tędy nawet przejeżdża kolejka. Ale jazda. Siedzimy pośród storczyków. Jemy dwie bułki słone naraz złożone w jedną, bo jedna była za mokra, druga za sucha i nie mi wymyśliła, że można sobie zrobić kanapkę. A są smaczne. Mamy też orzeszki. Ale fajne miejsce. A to widoczek z góry. Niezła dżungla. Pięknie też tu pachnie. Tam jest jeszcze park linowy. Jest też kino dostępne 24 godziny na dobę za darmo. Po prostu są ekrany i fotele, można siadać i oglądać. Jedyne co, to trochę ciężko się tu wszędzie połapać, bo jest tyle atrakcji, że na przykład nie wiemy, No jest, że nie jest płatne. jest to duża przestrzeń. Większość rzeczy jest za darmo, ale na przykład jest jeden mostek, taki z widoczkiem, który jest dodatkowo płatny i stwierdziliśmy, że to nie ma sensu. Po to sterować na naciskanie nogą, skoro można zrobić nie? A sam się zamyka. Wszyscy już przygotowani, żeby nagrać widok. My tędy po prostu jedziemy, bo musimy się dostać na terminal drugi, z którego dostaniemy się na terminal czwarty, bo tak to tutaj działa. Natomiast uwaga, wjeżdżamy, ale będą filmiki dobre. Nie to co my, bo stoimy na środku, zamiast się przebić pod... A, przepraszam. Dobry filmik? Tak, czekaj, sobie zooma. Wygląda, jakbyśmy stali w pierwszym rzędzie. Pięknie, ale tutaj jest. No, jesteśmy na terminalu drugim, skąd przemieścimy się teraz busem na czwarty. Bo serio, te odległości są tutaj duże. To pieszo to może byśmy nie zdążyli na lot albo coś. Ja już mnie bolą plecy. No, trochę tego nosimy na sobie. No ale to nic, idziemy już na busa. Tu wygląda już trochę bardziej jak na lotnisku, ale i tak jest ładnie. Spokojnie tak. To chyba nielegalne. A zatem podsumujmy Singapur. To, czego się spodziewaliśmy, co słyszeliśmy o Singapurze, że to jest takie strasznie czyste miasto z bardzo restrykcyjnymi zasadami i przepisami. Nie czuliśmy się tam jakby obserwowani, nie czułem tak, że o Jezu, zaraz złamię prawo i dostanę mandat. Przeszliśmy parę razy przez drogę nie na pasach, jakby Nie było, okej. nie było takiej kontroli, nie było dużo policji, chyba nie widziałam, może 2 razy gdzieś radiowóz, ale Czułem się mega bezpiecznie. Wieczorem też jak chodziliśmy, czułem się bardzo bezpiecznie. Rzeczywiście drogo, jeśli chodzi o zakupy takie spożywcze, też w jakichś lepszych restauracjach strasznie drogo w ogóle. sprawdziliśmy też, ile kosztuje czynsz, wynajem mieszkania i też jest to drogie. Natomiast da się znaleźć miejsca, w których można zjeść niedrogo i na tym food courcie, który pokazywaliśmy,
No ceny były wyższe niż do tej pory podczas naszych wakacji, ale nie jakoś bardzo dużo wyższe. Nie, za nudle mniej więcej można było zapłacić 15 zł czy 20. Czasami No. te ceny dochodziły do czegoś wyższego, ale Wcale nie drożej niż na przykład w Polsce za zjedzenie ramenu czy czegoś takiego, a to było pyszne wszystko. ale dla porównania czynsz na przykład jest 3 razy droższy niż w Wrocławiu. Dla porównania. No i rzeczywiście super nowoczesne, bardzo przyjazne pieszym, pełne zieleni, miasto rzeczywiście łączące budynki, beton, szkło z tą roślinnością. Nie na każdym narożniku oczywiście, ale w bardzo wielu miejscach zielone tarasy, zielone dachy, dużo roślinności też po prostu na ulicy, skwerki, parki. Największy, najładniejszy ogród botaniczny, park Tak, po darmowy prostu do tego, maksymalne jaki dobre widziałem. wykorzystanie przestrzeni i bardzo dużo darmowych atrakcji dostępnych dla wszystkich i bardzo dużo wow efekt. To prawda. I podoba mi się też to, że to państwo w przeciwieństwie do większości krajów, które ostatnio tak szybko się wzbogaciły, nie wzbogaciło się na ropie naftowej, ani jakichś dziwnych, szemranych układach, tylko jest dobrze zarządzanym państwem. Tak, kontrolują bardzo ważną cieśninę i ten port daje im ogromny kapitał, ale oprócz tego też po prostu rozsądnie zarządzane państwo, tak, małe państwo i bardzo kontrolowane, więc trochę coś za coś, ale no, czuć tutaj ten postęp i to, że żyje się ludziom dobrze. tak szczęśliwie to wszystko wyglądało. Trochę tylko za gorąco, żebym się tu wprowadził chyba. Ale za gorąco. Cały rok jest ponad 30 stopni, ta temperatura tu jest praktycznie niezmienna w ciągu roku. No grubo. Tak naprawdę to dużo jest klimatyzowanych pomieszczeń, jak się z nich wychodzi, to jest straszny piekarnik. No jesteśmy najbliżej równika w życiu. Singapur leży chyba 150, sprawdzaliśmy 150 mniej więcej kilometrów od równika. 140 i jak pogoda jest tu niezmienna, no to również zachody i wschody słońca też. Jest tylko Więc- pół godziny różnicy w tym, o której godzinie wschodzi i zachodzi słońce, a długość jest praktycznie niezmienna. No, fajnie, że tu przylecieliśmy i że i Malezja to było super doświadczenie, i Singapur, i kulinarnie, i takie odświeżenie się po tej dzikiej Sri Lance. Tak, Aż teraz się trochę jej Teraz boję. boimy się właśnie powrotu tam, z tego komfortu i tego, że musimy się przeprawić jakoś przez pół kraju autobusem, bo cyklon zepsuł tory i pociągi za bardzo nie jeżdżą w tym odcinku, który akurat chcemy przymierzyć, a te autobusy są, widzieliście na filmikach. Ale będzie oczywiście z tego wszystkiego jeszcze relacja. Także czekamy dalej na samolot i lecimy do Kuala Lumpur z powrotem, a stamtąd przesiadka do Colombo na Sri Lankę.